Tym odcinkiem kończymy naszą kilkutygodniową podróż przez Beskid Niski. Zaczynamy od podejścia na Jaworze, najwyższy szczyt Gór Grybowskich, owinięty poranną mgłą po nocnym deszczu. Potem nocleg w Krynicy Zdroju, gdzie obudziły nas sarny, tak w centrum miasta. Po drodze trafiamy na małą, lokalną knajpkę, niedrogą, prostą i z naprawdę dobrym jedzeniem. A na koniec wchodzimy na ostatni szczyt z naszej listy – Chełm. Niepozorny, cichy, ale symboliczny, bo zamyka naszą koronę Beskidu Niskiego. Jeśli szukacie mniej oczywistych miejsc i gór bez tłumów, to zdecydowanie był dobry kierunek. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj zdobywamy kolejny szczyt do korony Beskidu Niskiego. Będzie Jaworze. Podejściem najbardziej stromym, ale najbardziej krótkim, ze względu na to, że prognozy pogody są takie, a nie inne. Na odległości 1 km z kawałkiem będziemy mieli przewyższenia ponad 200 metrów. No szlak bardzo krótki, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Kochani, wyjście na szlak jest zaraz za Binczarową. Jak wjedziecie do miejscowości Bogusza, tablice w zasadzie jednej i z drugiej strony ulicy są razem. Wyjeżdżacie z Binczarowej, wjeżdżacie do Boguszy. Pierwsza taka krzyżówka. I stąd jest wyjście na szlak niebieski. 500 metrów. I asfalt się zaczyna kończyć. Szlak niebieski. Podejście zaczyna się po 800 metrach spacerku. I love it. I idziemy tutaj. Podejście na Jaworze dziś wygląda zupełnie inaczej niż w przewodnikach. W nocy mocno padało, las jest nasiąknięty wodą, a cała góra otulona jest mgłą. W takich warunkach zyskuje swój bardziej pierwotny, surowy charakter. I choć nie zobaczymy dziś żadnych panoram, to właśnie ten klimat pokazuje, czym naprawdę są Beskidy. Nieprzewidywalne i spokojne zarazem. Jaworze to najwyższy szczyt Gór Grybowskich, bocznego pasma Beskidu Niskiego. Ma 882 metry, co może nie brzmi imponująco, ale jego wybitność, ponad 300 metrów, sprawia, że naprawdę wyróżnia się na tle okolicznych wzgórz. Nazwa góry pochodzi najprawdopodobniej od jaworów, czyli klonów górskich, które dawniej licznie porastały te stoki. W języku łemkowskim szczyt nosił nazwę Zelarka, od słowa zielony. Ciekawostką jest to, że wędrował tędy Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem. Po latach upamiętniono to wydarzenie tablicą i krzyżem obok wieży widokowej, którą zbudowano w 2005 roku. Z jej szczytu można zobaczyć Tatry, Beskid Sądecki, a przy naprawdę dobrej widoczności nawet Pogórze Ciężkowickie. Dziś mgła. Ale samo wejście na szczyt to dobry przykład tego, że w górach liczy się nie tylko widok, ale też droga, warunki i to, jak reaguje na nie nasze ciało i głowa. Jaworze znajduje się na liście korony Beskidu Niskiego i diademu polskich gór, więc często odwiedzają go turyści, którzy kolekcjonują szczyty. Ale na co dzień nie spotkacie tu tłumów. To miejsce raczej dla tych, którzy szukają ciszy i kontaktu z lasem, nawet gdy pogoda nie zachęca do zdjęć. No kochani, pchniemy się ostro w górę. Teraz mi się wydaje, że jest bardziej stromo jeszcze, nie? Pod samym końcem szczyt, tablica informacyjna, szlakowskazy, kilka ławek, początek i koniec szlaku zielonego tutaj jest, szlak papieski i szlak niebieski, którym żeśmy tutaj przyszli. Tutaj jest jakiś stół, ołtarz liturgiczny na potrzeby mszy świętej, podejrzewam. Jakieś uroczystości pewnie się tutaj odbywają. Miejsce na ognisko, ale nie wiem, czy to jest legalne, czy nielegalne.
ale w każdym razie ogień się tutaj pali czasami. A w tym miejscu powinny być super widoczki. Niestety nie ma nic. Wyżej już nie wejdziemy. Wieża jest zwieńczona krzyżem. Wieża jest nowa. Przyzwyczaić się trzeba do tego, że trochę się kołysze. O, stal pracuje. Wieża taka jest zgrobiona z kratek, wysokość 16 metrów. Jak ktoś ma lęk przestrzeni, to odradzam. Szefowa jest ode mnie jakieś 50 metrów, a jej prawie nie widać. Widzicie, dziadostwo. No, tam śmieci leżą. Puszki, śmieci. To jest po prostu, wiecie co? Dobra kochani, kończymy wizytę na szczycie. Nie śmiećcie jak możecie, bo to tacy potem inni przychodzą po was i muszą w tym syfie siedzieć. Bardzo prosimy. No, Bardzo prosimy, jeśli to do kogoś dotrze. Chociaż... Wieża fajna, szkoda, że pogoda dzisiaj nie dopisała. Tak więc widoczków dzisiaj nie zobaczymy, a byłoby na co popatrzeć dzisiaj. Całe podejście kochani, 1,5 kilometra. Zajęło nam to niecałe 50 minut. Jesteśmy na dole już. Samochód widać, stąd mgła trochę opadła, ale jak widzicie tutaj z tyłu, więc kamera pokaże wam to, No super. to mgła schodzi powoli na pole, na dół. Tak więc nie było szans na żadne widoczki dzisiaj. No pięknie to wygląda, nie? Jaworze zaliczone. Jedziemy dalej. Full ludzi, mimo że jest po sezonie jest full. Słuchajcie, znajdujemy parking troszeczkę od centrum, ale nie mamy wyjścia. Jesteśmy tym dużym autem. Wszędzie są płatne parkingi. Krynica Zdrój. To już nie jest Beskid Niski. Przyjmujemy tą miejscowość jako ostatnią miejscowość naszej podróży po Beskidzie Niskim, ponieważ to jest granica między Beskidem Niskim a Beskidem Sądeckim. Krynica Zdrój to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce. Leży w Beskidzie Sądeckim, w Dolinie Potoku Kryniczanka, otoczona przez łagodne, zalesione wzgórza, z których najbardziej znane to Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka. Początki kurortu sięgają końca XVIII wieku, kiedy profesor Baltazar Hackett jako pierwszy naukowo zbadał tutejsze źródła. Niedługo potem rozpoczęto budowę domów zdrojowych i pijalni, a Krynica zaczęła przyciągać kuracjuszy z całej Galicji. Swoją popularność zawdzięcza jednak przede wszystkim XIX wiekowi i działalności profesora Józefa Dietla, który uważany jest za ojca polskiej balneologii. To wtedy Krynica stała się modnym miejscem, z koncertami, sanatoriami i nowoczesną infrastrukturą jak na tamte czasy. Dziś Krynica to duży ośrodek uzdrowiskowy i turystyczny. Można tu wypić wodę z Uber w pijalni, zwiedzić Muzeum Nikifora, zobaczyć modernistyczne sanatorium Patria czy po prostu wyjść na szlak. W kierunku Jaworzyny, Huzarów albo dalej głównym szlakiem beskidzkim. Nie jest to miejsce dla szukających ciszy. Centrum bywa zatłoczone, szczególnie w sezonie, który trwa chyba tutaj cały rok. Ale jeśli jesteś w okolicy, to dobra baza wypadowa w góry i jednocześnie miejsce, w którym przeszłość uzdrowiska wciąż współistnieje z jego dzisiejszą turystyczną codziennością. Kochani, trafiliśmy w Krynicy Zdrój na knajpę, gdzie chodzą normalnie miejscowi, jeśli nie tam na tym pasażu. I za 67 zł zjedliśmy super żarcie. Niestety nie nagramy wam w środku jak to wygląda, ponieważ są ludzie i prawo na to nie pozwala. Tak. A też nie chcemy nikogo przy jedzeniu nagrywać, ale ogramy wam tą knajpę i adres wam się wyświetli do tej restauracji na dole. Polecamy z całego serca. Słuchajcie. Trzeba przejść cały pasaż, na sam dół zejść i specyficzną rzeczą jest taki kucharz stojący na rogu i knajpa nazywa się Za Rogiem. Bar Za Tutaj z Rogiem. tyłu za nami, bar za rogiem. Ja wam Widzisz, jeszcze widać. ogram wam to dużą kamerą, żebyście widzieli jak to mniej więcej wygląda, żeby tutaj można było trafić. Polecamy z całego serca, zapraszamy. Przede wszystkim zjecie tanio i domowe jedzenie, co się teraz ceni. Ja to cały czas powtarzam. Zaraz wam pokażę takie wstępne menu.
Czyli to, co jest zawsze u Państwa, to są zupy pomidorowe, jarzynowa, rosół, żurek, barszcz z duszkami, kapuśnia. Słuchajcie, za zupę taką fest 8 zł może, tak więc gołąbki, flaki, bigos, tamy. Taki mamy dzisiaj poranek. Sarny się pasem przy ulicy. Ostatni szczyt do zdobycia cyklu Korona Beskidu Niskiego. Stoimy przy głównej drodze w Podwawrzce. Można również z Wawrzki wyjść, to jest kilometr różnicy. Miejsce, tak jak widzicie, przy drodze, nic specjalnego. Droga taka na pozór ruchliwa. Idziemy na szlak, który będzie za chwilę nas kierował prosto w prawo. Początkowo ma być stromo, a później już ma się wypłaszczyć. Ale pięknie tu. Samochód mamy tam na górce postawiony, a my wchodzimy tutaj. Metrów w sumie podchodziliśmy 15 minut, zobaczymy, co czeka nas dalej. Powiem wam, że zabija te 200 metrów. Tu wszyscy przestrzegają, żeby nie schodzić ze szlaku, bo może łatwo zgubić ten szlak tutaj na hełm. Tak? Ale jesteśmy cały czas na szlaku. Pompa 134 to jest dobrze. Jaka wysokość? 600. 600, czyli musimy podejść jeszcze 140 metrów do góry. Chełm to szczyt o wysokości 780 metrów położony w zachodniej części Beskidu Niskiego nad wsią Wawrzka. Nie należy do najwyższych w regionie, ale jego kształt sprawia, że wyraźnie dominuje nad okolicą. To zwarta, kopulasta góra, dobrze widoczna z dolin. Góra porośnięta jest mieszanym lasem, w którym przeważają buki, jodły i świerki. Przez jej grzbiet przebiega niebieski szlak turystyczny z Grybowa przez Chełm do Wawrzki. Szlak jest krótki, ale miejscami dość stromy. Widoków ze szczytu nie ma, wszystko przesłaniają drzewa, ale na północnym stoku znajduje się mała polanka paralotniarska z dobrym punktem startowym. Historia Chełmu sięga nie tylko czasu osadnictwa, ale także dramatycznych wydarzeń XX wieku. W latach 1945 do 1947 w okolicznych lasach ukrywały się oddziały polskiego podziemia niepodległościowego, między innymi grupa Huragan i oddział Salwa. Na pamiątkę ich obecności na szczycie ustawiono drewniany krzyż. Dziś Chełm należy do Korony Beskidu Niskiego. To dobre miejsce na krótki, spokojny spacer z elementem historii. Bez komercyjnych atrakcji, bez tłumów, po prostu kawałek beskidzkiego lasu z własną opowieścią. - 722 metry. 218. No to już było. Drugi raz taki przełom w lesie, że coś widać. Tak cały czas przez las idziemy. Dwa kilometry 200. Docieramy do naszego ostatniego szczytu, aby zdobyć koronę Beskidu Niskiego. Niesamowicie. Chełm 781. Kolejna korona zrobiona. Tu niewiele widać. Taki przełom w lesie jest jeden, ale to tylko troszeczkę. Z daleka można coś popatrzeć. Generalnie szczyt cały zarośnięty, jak cała droga. Na całej drodze były tylko 2 punkty, gdzie można było przez drzewa coś zobaczyć jeszcze. Jeśli się ktoś spodziewa po Beskidzie Niskim, Że jest niski. jest niski, to się dobrze spodziewa. Ale jeżeli się spodziewa, że podejścia tutaj są tak samo łagodne jak nazwa tego pasma górskiego, to może być w błędzie. Bo polecam każdemu podejście na Lackową, na Ostry Wierch, o Kozim Żebrze już nie wspominam nawet. Gdzie kozie żebro tak masakruje, że myśmy byli w jakimś szoku.
Podejścia są naprawdę gdzieniegdzie, nie mówię, że wszystkie, ale gdzieniegdzie podejścia są naprawdę takie, które potrafią człowieka tak zmęczyć i odebrać trochę życia. Ale generalnie jest tutaj przepięknie, jesteśmy Beskidem zachwyceni. Przede wszystkim jest bardzo mało turystów. Jest jeszcze mniej ludzi jak w Bieszczadach i to nas najbardziej zdziwiło. Dużo mniej ludzi jak Tak. w Bieszczadach. Polecamy, słuchajcie, wybrać się na Beskid Niski. Zwiedzajcie, szanujcie zieleń. Przede wszystkim szanujcie lasy, szanujcie ziemię, bo Kolekcjonujcie wspomnienia wtedy na tej górze byliśmy. Zobaczcie, tu po lewej. No tam. U nas też jest spokojnie, naprawdę. Ja nie To jest taka boczna, nie?